Dzień dobry. Jeśli słyszysz stuki z okolic układu napędowego, jeśli po puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym z okolic skrzyni biegów słyszysz regularne pukanie, być może właśnie puka do Ciebie sprzęgło. Ten wielowypust jest newralgicznym połączeniem tarczy z wałkiem sprzęgłowym i bywa przyczyną stuków z okolic skrzyni i powodem do naprawy, i to zanim zużyją się okładziny cierne tarczy. Lekarstwem na to może być wymiana tarczy, wymiana wałka sprzęgłowego na nowy albo na dłuższy, albo zanitowanie pierścienia dystansującego na tarczy sprzęgła. Pokażemy, jak zbadać, czy taka usterka nas dotyczy, bez rozbierania motocykla, odkręcając tylko 4 śruby. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie, najłatwiejszym z możliwych. Zanim rozbierzemy motocykl do ostatniej śrubki, aby wymienić sprzęgło, albo ocenić stan wieloklinów wałka sprzęgłowego i współpracującej z nim tarczy sprzęgłowej, aby zbadać, czy taki luz może być przyczyną hałasującego zespołu napędowego, nie musimy demontować całego zespołu. Nie musimy tego robić nawet, aby ocenić grubość okładzin tarczy sprzęgłowej. Żeby zobaczyć ten luz pomiędzy tarczą a wałkiem sprzęgłowym, wystarczy odkręcić 4 śruby i zdemontować rozrusznik. Demontujemy rozrusznik. Na początek dobrze jest odpiąć minusową klemę akumulatora, tak aby uniknąć ewentualnego zwarcia kabla zasilającego rozrusznik. Teraz odpinamy 2 kable. Cienki, zasilający automat, wysuwający Bendix i gruby, zasilający sam rozrusznik. To on może spowodować ewentualne zwarcie. Pozostało już tylko odkręcić te 2 śruby i rozrusznik będziemy mieli w rękach. W łatwiejszym zluzowaniu śrub pomoże ostukanie ich młotkiem. Demontaż rozrusznika naprawdę nie jest niczym trudnym, choć może się tak początkowo wydawać. To pewnie z racji jego położenia, rzadko tam zaglądamy. Wystarczy odkręcić 2 śruby, a cała operacja nie powinna zabrać więcej jak 30 minut.
Tym sposobem uzyskaliśmy dostęp do koła zamachowego i docisku sprzęgła. Tędy zrobimy inspekcję jego elementów, ocenę wieloklinów i grubości tarczy. Wystarczy ustawić koło zamachowe, kręcąc na przykład tylnym kołem. To jest nasza tarcza sprzęgłowa i jej okładziny. Odległość pomiędzy dociskami to jej przybliżona grubość. Ta tutaj, zmierzona po demontażu, miała grubość 5,84 mm, czyli całkiem sporo. Żeby prawidłowo ocenić grubość tarczy, powinniśmy rozsprzęglić układ, ponieważ część okładzin chowa się w wypracowanych zaciskach. Po wciśnięciu i zablokowaniu klamki sprzęgła uzyskaliśmy możliwość poruszania tarczą sprzęgłową. Jeśli możemy wykonać taki ruch, nie wróży to nic dobrego. Jeśli zajrzymy głębiej w obudowę skrzyni biegów, dojrzymy wieloklin wałka sprzęgłowego. Taki luz oznacza, że jeden z tych elementów uległ zużyciu. Jeśli nie widzimy tam smaru, to też nie jest dobrze, zwłaszcza jeśli elementy są luźne względem siebie, tak jak tu. Luz, który tu widzimy, to suma luzu tych dwóch elementów, wałka i tarczy. Niestety, zaglądając przez otwór w rozruszniku, nie ma możliwości oceny, który z tych dwóch elementów uległ większemu zużyciu. Możliwe nawet, że oba są uszkodzone. Dokonując takiej wstępnej inspekcji, możemy zdecydować o konieczności dostania się do sprzęgła. Niestety jeszcze nie wiemy, czy to wałek sprzęgłowy, czy tarcza sprzęgłowa. Ale wiemy już, że warto tam zajrzeć, a nasza praca będzie podyktowana konkretnymi przyczynami. Tutaj, w tym przypadku, odpowiedzialną za luz obwodowy była sama tarcza. Wałek sprzęgłowy nosi niewielkie ślady zużycia, choć w niedalekiej przyszłości może go również czekać wymiana. Jak widzicie, wałek może być dużo bardziej zniszczony, zdarzają się i takie przypadki. Ten luz jest często przyczyną przedwczesnej wymiany tarczy, czyli zanim zużyją się okładziny. To połączenie jest newralgicznym punktem w tej konstrukcji. Nie pomaga też fakt, że tarcza już konstrukcyjnie nie współpracuje z wałkiem na całej powierzchni wieloklinu. Tarcza jest nieco wysunięta. Aby poprawić nieco ten stan, wymyślono pierścień dystansowy, który ma przesunąć wieloklin tarczy w kierunku skrzyni. Jednak nie zyskamy w ten sposób współpracy całej reszty tego wieloklinu. Jeśli dobrze się przyjrzeć tarczy sprzęgłowej, to zyskujemy jedynie ten drobny kawałek wieloklinu, a nie tą całą długość elementu. A to dlatego, że tutaj ten element został sfazowany. Zanim rozbierzecie motocykl w drobny mak w poszukiwaniu hałasów z układu napędowego,
Zanim zdemontujecie skrzynię biegów, aby zobaczyć, czy na wieloklinie jest luz, zajrzyjcie najpierw tędy. Zanim rozprujecie brzuch tej maszynie, zróbcie najpierw badanie jak ginekolog. O wymianie sprzęgła, grubościach okładzin, dociskach, śrubkach i tym podobnych porozmawiamy przy następnej okazji. Zachęcam do łapkowania i subskrypcji. Cześć!